dzisiejszym odcinku odwiedzimy Fluela Pass w Szwajcarii, powinklujemy drogą numer 27 za Lokalesami, odwiedzimy Albulla Passstraße i popodziwiamy piękne widoki z lotu ptaka oraz zaliczymy tysiące winkli na szwajcarskiej ziemi. Zapraszam. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy z naszego miejsca noclegowego Haus Julia na drogę 27 w kierunku Fluela Pass. Następnie po tej przełęczy jedziemy na kolejną Albulla Pass i tam robimy sobie dzisiaj pauzę. Dzień dobry internecie. Dziś jedziemy przez szwajcarskie przełęcze, czyli tam, gdzie drogi są kręte, widoki piękne, a mandaty legendarne. To już trzeci dzień naszej alpejskiej wyprawy. Za nami Włochy i Austria. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to odcinki właśnie wyskakują Wam gdzieś tutaj na ekranie. Dokładnie tam, gdzie zawsze ich szukacie. My w tym czasie przekraczamy granicę austriacko-szwajcarską. Dosłownie rzut kaskiem od naszego noclegu. Na rozgrzewkę bierzemy lokalną, porządnie krętą drogę Vinadi-Samnaun, która wypluje nas na drogę numer 27, a stamtąd już tylko krok, a właściwie zakręt do Fluela Pass. Droga Vinadi-Samnaun to jedna z tych tras, które od pierwszych metrów wciągają bez reszty. Jest kręta, wąska i poprowadzona dokładnie tam, gdzie powinna, czyli między Austrią i Szwajcarią, wysoko ponad doliną. To idealna rozgrzewka na początek dnia. Każdy zakręt buduje rytm jazdy, a widoki dookoła są po prostu przecudowne, surowe, majestatyczne i takie, które nigdy się nie nudzą, nawet jeśli przejeżdżasz tędy kolejny raz. Jedziesz, oddychasz alpejskim powietrzem i masz wrażenie, że ta droga została stworzona specjalnie dla motocyklistów. Bez pośpiechu, bez zbędnego ruchu, po prostu czysta przyjemność z jazdy.
Jesteśmy obecnie na drodze numer 27 w Szwajcarii. Droga, która prowadzi do Fuella Pass. No muszę powiedzieć, że jest to jedna z fajniejszych dróg, jakimi dane mi było jeździć, zwłaszcza ze względu na te widoki, które po drodze mijamy. Piękne strumyki, jakieś jeziora, odbijający się wapień właśnie w tych rzekach i jeziorach. Cudownie to wygląda. No i jedno zdanie na temat jakości tej drogi. No jest to po prostu asfaltowa petarda. No żadnych dziur, żadnych łatek, żadnych zagięć, żadnych ubytków. No po prostu jakby szwajcarski zegarek położono na tej drodze. Koła super się tutaj, mówię, no, lepiły do asfaltu, mimo że nie było jakoś super gorąco, ale naprawdę fajnie można tutaj sobie powinklować. Sporo motocyklistów, też sporo samochodów, jakichś kamperów, także w zależności od godziny, jaką wybierzecie, możecie się spodziewać większego bądź mniejszego ruchu. My tutaj jechaliśmy koło 9:10 rano, no to tak powiedzmy w miarę dało się tutaj spokojnie przejechać. No i tymczasem wspinamy się górę na samą przełęcz, żeby zobaczyć te oszałamiające widoczki. Po drodze udało nam się minąć paru lokalesów na motocyklach. No jedno musimy przyznać, że naprawdę świetnie jeżdżą, mają gdzie trenować, także skille do jeżdżenia też mają opanowane. Także fajnie się za nimi jechało, nawet się nie chciało jakoś tam super ścigać czy wyprzedzać. Można się było trochę poduczyć pewnych rzeczy. A my tymczasem dojeżdżamy powolutku do miejscowości South, jeśli dobrze to wypowiedziałem, po szwajcarsku. No i o tej miejscowości można powiedzieć, że to się zaczyna już taka główna droga na Fuella Pass, gdzie dotrzemy do samego szczytu i tam chwilę zrobimy sobie pauzę.
Fluella Pass nie jest drogą, którą się po prostu przejeżdża. To jest linia, którą góry sobie same narysowały, a potem pozwoliły asfaltowi po niej delikatnie płynąć. Zaczyna się w dolinie Wsusch, gdzie engadyńskie domy stoją jak stare, milczące strażniki. Potem serpentyny zaczynają opowiadać swoją opowieść, raz łagodnie, raz ostrzej, ale zawsze z tą samą szwajcarską precyzją. Asfalt jest gładki jak lustro, ciemny jak noc, a jednocześnie odbija niebo i śnieg na szczytach. Koła nie walczą z drogą, tańczą z nią. Im wyżej, tym więcej powietrza, tym mniej słów, las ustępuje kosodrzewinie, a kosodrzewina gołym skałom, a skały niebu. Droga wisi się coraz ciaśniej, coraz śmielej, aż w końcu dochodzi do miejsca, gdzie nie ma już wyżej asfaltu. Najwyższy punkt, do którego można dojechać, 2383 metry nad poziomem morza, tuż przy Fluella Hospice. Tu kończy się czarny szlak i zaczyna królestwo kamienia, wiatru i widoku, który odbiera oddech. Stajesz, przed tobą rozpościera się morze gór, Schwarzhorn, jak ciemny wartownik w oddali, białe granie Silvretty, a pod kołami już tylko ta ostatnia, idealnie równa stęga asfaltu, która doprowadziła cię aż tutaj. Nie ma tu wielkich tablic, nie ma zbędnych atrakcji. Jest tylko ty, motocykl, wiatr i ta cisza, która brzmi głośniej niż jakikolwiek ryk silnika. Fluella nie pyta, czy jesteś gotowy. Po prostu pozwala ci dojechać do końca asfaltu. W tym najwyższym punkcie zostawia cię sam na sam z tym, po co w ogóle ruszyłeś w drogę.
Wyjeżdżamy właśnie z Fluela Hospice, czyli samego szczytu Fluela Pass. Wiatr wieje, Schwarzhorn patrzy w oczy, a asfalt przede mną zaczyna opadać w stronę Davos. Zajazd jest spokojny, jak oddech po długim podjeździe. Droga wciąż gładka jak lustro, serpentyny rozwijają się łagodnie, szerokimi łukami, im niżej tym więcej zieleni, lasów, strumieni i pasących się krów. W oddali majaczy jezioro Davos, błękit w ramię śnieżnych szczytów. To nie jest zwykły zajazd, to koda tej górskiej symfonii. Piękna, spokojna i trochę smutna. Bo wiesz, że za chwilę magia przełęczy zostanie za tobą. W pięknych okolicznościach przyrody stoimy na wahadłówce i nawet się nie denerwuję. Zwłaszcza, że jest 12 stopni, słoneczko trochę grzeje w plecki przy okazji. Nie? Dzień dobry panie Jakubie. Widzę, że już czas wracać do domu, bo plecy już są. Kaput. Drzewa? Dojeżdżając do miejscowości Davos, natknęliśmy się na zamknięte tory, ponieważ było pełno objazdów ze względu na wyścig kolarski, który tam był organizowany w samym mieście i w okolicach, więc całą mapkę, którą miałem i trasę ustaloną, żeby przejechać tą miejscowość, no to mogłem wyrzucić do śmieci i jechaliśmy po prostu objazdami, tak jak tam policjanci czy ci z organizacji ruchu nas kierowali. W samym Davos możecie zobaczyć całe fajne widoki, jak to wygląda, o na przykład tutaj, także można ciekawie się przejechać i pozwiedzać. Krajobrazy szwajcarskie, z takich ciekawostek to wam tylko powiem, że jeżdżąc przez miasteczka,
Napotkacie na pewno dużo ortodoksyjnych Żydów z jarmułkami, tego typu klimaty, także się nie zdziwcie. No i ogólnie, tak patrząc, no bardzo duży porządek w tym kraju. Ja mam jeszcze wrażenie, że większy niż w Austrii, tak szczerze mówiąc, bardzo czysto, bardzo tak wszystko poukładane. Mi osobiście się to podobało, bo lubię tego typu klimat. Mam wrażenie, że trawa tutaj jest pod submiarkę mierzona i cięta. No taki ordung, nie? Nawet nie niemiecki, tylko szwajcarski. No i tak szczerze mówiąc, no to czuć tutaj pieniądz, tak? Te szwajcarskie banki, cała historia Szwajcarii, no to mówi sama za siebie. Począwszy od dróg, kolei, właśnie budynków, całej struktury, infrastruktury, którą mają. Tam po drodze jeszcze, nie wiem, czy teraz w tym odcinku, czy następnym pokażę Wam, jak wygląda sklep na stacji benzynowej. No to ja zwariowałem, że coś takiego w ogóle może być. No czuć po prostu pieniądz w powietrzu, nie? No nie jest to tani kraj, nie jest to dla ludzi biednych. No Syryjczyków tutaj nie znajdziecie, od razu Wam mówię. No po prostu tutaj doceniają to, że ludzie pracują, są pracowici i za to są dobrze też wynagradzani, tak? No trzeba uważać też na fotoradary, tak jak tu po lewej stronie, takie pomarańczowe słupki. Czasami te kolory się tam różnią gdzieś, także na to uważajcie. Jak macie tam 60, czy 50, 30, to zwalniajcie po prostu i tyle, i tak będzie najbezpieczniej. No chyba że lubicie pocztówki z wakacji w tej formie, no to droga wolna. Właśnie zbliżamy się do Albul Pass. Jeszcze tylko ten ostatni kawałek, ten najbardziej wyczekiwany. Droga zaczyna się już spinać mocniej, serpentyny skręcają ostro, ale płynnie. Asfalt wciąż gładki jak szwajcarskie sumienie. Wokół nas góry zamykają dolinę. Lasy żedną, a powietrze robi się zimniejsze, czystsze.
Po lewej migają pierwsze alpiejskie łąki, po prawej już tylko w dole szare wioski i srebrne wstęgi rzek. W oddali majaczą szczyty, które za chwilę będziemy mieć pod kołami. Silnik mruczy równo, wiatr śpiewa w uszach, a serce bije trochę szybciej. Bo wiesz, że za tym ostatnim zakrętem czeka przełęcz, widok, który odbiera oddech. Jeszcze tylko kilka kilometrów, jeszcze tylko kilka zakrętów i Albula Pass powie nam witaj na szczycie. Witamy z mojej, duża. Od razu. Instrument. Teraz tak. Blitę, z którego kurwa są jedynki. Dobra. Ja pierdolę te kurwa 5 litrów. Nie. No dobra, 5 litrów i 5 litrów tyle i monotkę. Nie? Tak. W przypadku tankowania różnie bywa. Możecie natknąć się na różne stacje. Tak jak w Polsce, czyli po prostu tankujesz, idziesz do kasy, płacisz to gotówką, kartą, nie ma znaczenia. Może natknąć się na taką jak macie w Skandynawii, czyli wkładacie kartę, pobiera kaucję, na przykład tutaj 500 koron, czy tam 1000 koron, tak jak mi się zdarzyło na wyjeździe, a później takie idziecie na stację płacić kartą czy gotówką i tam po 15-20 minutach powiedzmy zwraca wam tą kaucję, no chyba, że macie weekend, to do poniedziałku czekacie, co też w odcinku ze Skandynawii możecie sobie obejrzeć, jak to działa. No i macie też taki włoski styl, powiedzmy, no i tu w Szwajcarii też się spotkaliśmy, że mówisz, za ile sobie euro chcesz tam zapłacić, na przykład 10 euro, czy tam 20 euro, no i za tyle tankujesz. No i jak masz za dużo paliwa w baku i nie możesz wepchnąć, no to najlepiej, żeby był kolega z tobą, wtedy możesz dotankować, tak to jesteś po prostu stratny i przepada ta kasa nie zwraca na nic, nie? Także takie systemy tankowania możecie się natknąć. Zanim zatankujecie, podejmijcie decyzję, tak trochę tam się zapoznajcie, przetłumaczcie to sobie, co, która stacja jak działa, bo w Szwajcarii są różne systemy, chyba wszystkie przeszliśmy, także tak informacyjnie w razie W na przyszłość. Poison, poison fills my mind. 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 Poison, poison.
inside is poison, poison. All that's left inside is poison. I need no sympathy, better come and kill me. All I feel inside is poison, poison. All that's left 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 inside, poison, poison. All that's left inside is poison, poison. All that's left inside, poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Jak widać, podjazd pod Albula Pass no jest fenomenalny od tej strony północnej. Dużo krętych dróg, no trochę ciasno, trochę tłoczno, wiadomo, o której godzinie się pojedzie, to jest raz lepiej, raz gorzej. A my w tym momencie robimy sobie pauzę na głównym punkcie kulminacyjnym tej przełęczy. I trochę fotek i polatamy dronem. Bardzo zajebiste zdjęcie. No. Ludzie chyba też tu przyjechali po zdjęcie. Dobra. Uwaga. O Jezu, ale piękne zdjęcie będzie. Za dużo dronem tutaj nie polatałem, bo był taki wiatr, że miotało tym dronem na prawo, na lewo, tylko na niskich wysokościach można było nim operować, więc już nie chciałem ryzykować. Także na tym ujęciu będę kończył ten odcinek. Serdecznie zapraszam do kolejnej części, gdzie będziemy kontynuować jazdę. Jak się podobało, dajcie lajka. Jeśli macie coś do powiedzenia, dajcie w komentarzu. A ja zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.